Hej! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o zegarkowych wersjach podstawowych, wersjach limitowanych oraz czym są zegarki składaki. Cóż to takiego? Ciekawi? Zapraszam. Czym zegarek limitowany różni się od zegarka podstawowego? A właśnie tymi oto smaczkami. Inny kolor napisu, inny ring, inne wskazówki, jeśli to jest zegarek wskazówkowy. Jeśli to jest zegarek cyfrowy, to na przykład inny kolor przycisku, podświetlenie. Na przykład w zegarku podstawowym jest całe białą diodą, natomiast w zegarku limitowanym jest ono z pewnym, na przykład z pewnym rysunkiem, który się podczas podświetlenia wyświetla. Pokażę Wam, jak to wygląda na przykładzie ze zdjęcia. Natomiast słuchajcie, tak naprawdę to są te same zegarki, te same sensory. To jest to samo. Może być kolor innego paska, może być inna jakość materiałów, na przykład carbon fiber, czy elastomer, czy też inny rodzaj, na przykład coś z karbonu może być w limitowanej edycji. No, mówimy tu o konkretnym modelu, ale ogólnie o jakimś modelu zegarka. Także powiem Wam szczerze, że tylko tym się tak naprawdę różni, że ci, co wiedzą i dla nich jest ważny jakiś smaczek, że na przykład w wersji limitowanej jest w innym kolorze ring i wskazówki, i to jest taki smaczek, który absolutnie mnie przekonuje, że ja chcę mieć wersję limitowaną, czy ja chcę mieć na przykład pasek na karbonie w jakimś fajnym kolorze, którego nikt nigdy nie ma. Też nie oszukujmy się, do zegarków limitowanych ceny części zamiennych są zdecydowanie droższe niż do zegarków podstawowych. Ale tak naprawdę nasuwa się pytanie, po co limitowany zegarek? Po co ja mam przepłacać? Bo nie oszukujmy się, limitowany zegarek jest nawet 2 razy droższy od podstawowego, tak? Więc po co? Po co ja mam przepłacać za limitowany zegarek? Tylko dlatego, że ma inny kolor, że ma inne materiały? Tak, moi drodzy, właśnie tylko po to, bo to coś sprawia, że ten zegarek jest oryginalny i że ten zegarek zawsze będzie trzymał wysoką wartość, ponieważ jest limitowany. I to dla kolekcjonera jest bardzo ważne i to każdy kolekcjoner zrozumie. Może nie zrozumie tego osoba, która wchodzi dopiero w zegarki, która pierwszy raz kupuje zegarek. Dla niego liczy się, że wersja podstawowa po prostu aby ten zegarek był, żeby on pokazywał, żeby on spełniał swoje funkcje. Natomiast dla kolekcjonera liczy się coś więcej. A serii limitowanej tych zegarków naprawdę była masa, jeśli chodzi o Romana, o GW9400 była masa. Ja dopiero Wam pokażę w filmie, porozmawiajmy o Romanie GW9400, jakie wersje limitowane tego zegarka były, wszystkie Wam pokażę. No i też sobie głębiej na temat tego zegarka porozmawiamy. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam przede wszystkim pokazać dokładnie, czym te zegarki się między sobą różnią, podkreślić, nie bójmy się zegarków składaków, ale musicie sobie na to pytanie też sami odpowiedzieć. Wersja podstawowa i limitowana. Akurat na przykładzie modelu GWF D1000 Frogman różni się już na pierwszy rzut oka. Innymi kolorami elementów, również na pasku i bezelu inny kolor jest napisów. Sam LCD posiada tak naprawdę inny odcień. Zmiany w kolorze LCD widać już po spojrzeniu na kółeczko, w którym upływają sekundy. Natomiast najlepiej widać to podczas włączenia podświetlenia, co Wam oczywiście zaraz pokażę. W wersji limitowanej po włączeniu podświetlenia widać także ukrytą niespodziankę. Zobaczcie sami.
A jak wygląda set od wersji limitowanej zegarka? Tutaj również chcę Wam pokazać na przykładzie tego samego zegarka, tylko to jest akurat wersja na Love the Sea and Love the Earth z roku 2016. Oczywiście sety do zegarków, zarówno G-Shocka, jak i innych, mogą się również troszkę różnić. A jak wygląda set, czyli tak zwane pudełko od zegarka podstawowej wersji? Jak wygląda set od zegarka Casio G-Shock w modelu podstawowego na przykładzie naszego Romana GW94001ER? No jest to standardowy kartonik, to akurat w takiej nowszej wersji, ponieważ są czarne kartony. No oczywiście mamy jakąś tam papierologię, mamy instrukcję, dość obszerną w kilku językach. No i sedno, czyli nasz zegarek, który się oczywiście znajduje w puszeczce, również w kolorze takiej jak pudełko. No i mamy oczywiście nasz zegarek w takiej oto gąbce. Zegarek oczywiście również posiada nawet hologram na przywieszce. No, tak wygląda mniej więcej set od podstawowego zegarka, jeśli chodzi o nasze G-Shocki, bo oczywiście inne zegarki posiadają inne pudełka. Czym właściwie jest ten zegarek składak? Ciekawi? Moi drodzy, składaki to w rzeczywistości które były ciężko dostępne na rynku, które było trudno kupić i oczywiście za duże pieniądze. Nie spotkałem się jeszcze, żeby ktoś miał zegarek składak z wersji podstawowej. Powiedzmy to sobie jeszcze raz. Czym tak naprawdę różni się zegarek oryginalny od zegarka składaka, który jest złożony z oryginalnych w 100% części i przez autoryzowany serwis? Niczym. Tak naprawdę niczym. To jest taki sam zegarek. No może tym, że na niektórych zegarkach nie ma numerów seryjnych na deklu. Jedynie tym. No może się też różnić ceną, ponieważ składaki są z reguły tańsze, tak? Ale jeśli chodzi o funkcjonalność, o wygląd, o jakość części, jest to w 100% to samo. Tak, moi drodzy, wygląda set, jeśli można to tak nazwać, od zegarka, który był składany w autoryzowanym serwisie Casio. Czyli jest to takie podstawowe pudełko Casio. Również są w takich pudełkach sprzedawane zegarki Casio. Nawet zobaczcie, tutaj było miejsce na kod kreskowy. Natomiast to jest takie pudełko bez kodu, czyli takie podstawowe pudełko. Mamy w tym również taką fajną puchę, też podstawową Casio. No i mamy nasze clue, czyli zegarek. Akurat tu jest Roman GW9400 w wersji DCJ, składany w 100% z oryginalnych części. I teraz tak, nieprawdą jest to, że zegarki składaki nie posiadają setów, bo posiadają takie oto właśnie sety, albo podobne. To już zależy od gdzie się składało, gdzie się kupiło. Przede wszystkim ten zegarek, nawet bez tego pudełka blaszanego czy kartonika, dobra, niech będzie sam zegarek, nie? Chociaż nie wierzę w to, żeby ktoś Wam złożył zegarek, a nie zapakował w pudełko, tylko Wam dał w torebce foliowej. No nie wierzę w takie cuda, bo takich cudów nie widziałem jeszcze. Przynajmniej ja nie widziałem. Bo to jest zegarek nowy i on musi mieć jakieś do transportu jakieś solidne zabezpieczenie. Przede wszystkim najważniejsze jest tu coś innego. A mianowicie najważniejsze jest karta gwarancyjna. Na karcie gwarancyjnej jest bardzo ważny dowód zakupu oraz kiedy było składane i na jaki okres czasu została udzielona gwarancja.
To jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś sprzedaje zegarki składaki i pisze, że sam zegarek, bez niczego, no, okej, ale moim zdaniem wypadałoby taką oto kartę gwarancyjną z dowodem, kto składał, kiedy składał, posiadać. Już nie mówię tu o puszce, bo można innego modelu, czy o jakimś tam kartonowym pudełku, ale to jest szalenie ważny element. Dlaczego zegarki Casio przeważnie dość popularne modele to czasami w większości składaki. Dlaczego, moi drodzy? A dlatego, że były to modele w małych ilościach, bardzo trudno dostępne na rynku, więc skoro była duża dostępność części zamiennych, oryginalnych, ktoś pomyślał, a może złożymy cały zegarek? Przecież mamy tyle części, że możemy złożyć cały zegarek, oryginalny, tak? Od modułu, po kopertę, po wszystko po prostu, po każdy, nawet najmniejszą uszczelkę. Dlatego powstały tak zwane zegarki składaki. I o dziwo, one wcale nie odbiegają cenowo od zegarków oryginalnych w 100%. No oczywiście, no dobrze. Oryginalny DCJ był to potężny koszt, ale powiem Wam szczerze, że za tego DCJ, który jest w składaku, również zapłaciłem bardzo dużo. Ale musicie sobie na to pytanie też sami odpowiedzieć po podsumowaniu. Każdy z Was sobie sam podsumuje ten dzisiejszy film, to wszystko, co powiedziałem i pokazałem. Także trzymajcie się, hej i do następnego odcinka z testami zegarków oraz prezentacjami zegarka. Siema, hej!